So that in the Mozart you get these nice polite, which I then transformed into. So that Michael Nyman piano style was born kind of instinctively. Michael Nyman to jest kariera marzenie, można powiedzieć, jeśli chodzi o postawę krytyka muzycznego. Krytyk muzyczny, który stał się kompozytorem. Żeby go opowiedzieć, trzeba się cofnąć do lat 60., kiedy w muzyce rodzi się nurt minimalizmu. Nymana to fascynuje do tego stopnia, że poza tym, że oczywiście robi wywiady ze Steve'em Reichem, Terrym Rileyem i tak dalej, pisze książkę bardzo ważną w latach 70. o muzyce eksperymentalnej, to zaczyna samemu komponować. At the time, part of our meeting was to encourage him to go ahead and be himself and do the music that he loved in the world, because he saw, well, you know, at least there's one other crazy person, I won't be the only one. W połowie lat 80. zobaczyłem Kontrakt rysownika. Od razu zauważyłem, że współpracują dwaj wielcy indywidualiści. Michael Nyman nie tworzy muzyki ilustracyjnej. Ta muzyka współgra w bardzo taki ścisły sposób z obrazem. Łączy właśnie, co wydaje się niemożliwe, minimalizm z muzyką barokową. Przez znaczną część lat 90. Michael Nyman jest jednym z czołowych, podstawowych kompozytorów kina autorskiego i z Greenawayem, później fortepian, Jane Campion, bardzo ważna ścieżka dźwiękowa. Ten minimalizm będzie podstawowym nurtem dla muzyki filmowej. On do dziś w filmach hollywoodzkich w wersji Philipa Glassa bądź uczniów Philipa Glassa jest najważniejszym kierunkiem w zasadzie. This is an act of birds. Your grandfather, Wolf Nyman. His father was Israel Nyman. He was a shoemaker. Dziadkowie wyemigrowali do Londynu w 1905 roku. On tam odnalazł te korzenie w archiwach. Później był w Częstochowie, zagrał też ze swoim zespołem Filharmonii Częstochowskiej. Dla mnie fascynujące jest to w Nymanie, że on jako kompozytor muzyki poważnej sam wykonuje swoje utwory na scenie wraz z swoim zespołem. Wyobrażam sobie tonę nut i niesamowitą pracę, jaką ten zespół musi włożyć w przełożenie tego, ale także niesamowitą frajdę samego kompozytora, który te trudne, skomplikowane dzieła może grać na żywo, przeżywając je razem z publicznością.